Kochani, ruszamy z kolejnym tematem, który nawet nie wiem, jak do końca miałby się nazywać. Dla mnie to są tematy dyskusyjne, tak to roboczo nazwałem. Stanisław mówi, że to jest small talk. Myślę, że to nie jest small talk i wyjdzie z tego dość dużo materiału, więc lecimy. Czy warto utrzymywać wyższą temperaturę w CO, buforze, by utrzymać powrót powyżej 27 stopni, plus 27, czyli żeby nie dołączała nam się grzałka podczas defrostu? No temat faktycznie dyskusyjny. Sam się z nim kiedyś mierzyłem i zmieniałem zdanie ze 2 razy w życiu w tym temacie. Opinie ze strony też instalatorów, które do mnie docierały, były różne. Jedni mówili, że grzałka w ogóle nie boli, drudzy mówili, robią to zawsze, bo widzą, że to się opłaca. Więc trochę to jest tak jak z gustami, ja o nich się nie dyskutuję. Natomiast gdybyśmy tak spróbowali spojrzeć na matematykę, przede wszystkim tak, musielibyśmy zastosować układ mieszający albo, co nawet chyba lepsze, sterowanie strefowe, które by odcinało poszczególne odbiorniki w momencie przegrzania, bo one by się w naturalny sposób musiały przegrzewać. Więc to takie rozwiązanie. Oczywiście otwarcie pętli automatycznie schładzałoby na chwilę powrót, więc też pewne koszty byśmy tutaj mieli. Natomiast zakładam, że celem samym w sobie byłaby ochrona defrostu przed grzałką. No i teraz przyjmijmy założenie, że tej grzałki w ciągu sezonu grzewczego byłoby 100 godzin. 100 godzin pracy grzałki o mocy 3 kW to jest 300 kWh. Lubimy taką prostą matematykę i specjalnie bierzemy takie przykłady, bo takie potrafimy liczyć w głowie. To jest 300 kWh, tak? Zakładając, że mamy do czynienia z pompą taką, powiedzmy, 9 jotką, bo jej to będzie pewnie najczęściej dotyczyło, zużycie roczne na cele CO wynosiłoby, powiedzmy, 2500 kWh. Teraz tak, gdybyśmy musieli podnieść na cały sezon grzewczy temperaturę wody kotłowej o 2 kelwiny, sprowadziłoby się to do wzrostu kosztów eksploatacyjnych o około, choć to też bardziej szacunek niż obliczenie, 4%. No, 4% to jest z tej wartości 100 kWh. Czyli faktycznie mniejsze koszty ponieślibyśmy na podniesienie tej temperatury o 2 kelwiny niż koszt pracy tej grzałki. Ale już gdybyśmy mieli podnieść o 6 kelwinów, bo na przykład mielibyśmy taką faktycznie niską temperaturę, czy tam płytę grzewczą, czy inne rozwiązania bardzo niskotemperaturowe, no to już ten koszt by nam się zrównał. I jakby z tej perspektywy pytanie, czy to jest jakby tego warte. Pamiętajmy, że to wymaga de facto albo układu automatyki, albo układu mieszającego, dodatkowego czujnika jeszcze w buforze, żeby rozróżnić tą temperaturę. Więc jest to temat taki trochę dyskusyjny i tak jak powiedziałem, to jest trochę gust, jak do tego podchodzimy. Natomiast to był głos, który do nas spływał bardzo intensywnie od różnych osób. I zamiast podwyższania temperatury w buforze, myśmy zaproponowali rozwiązanie tego samego problemu poprzez opcjonalne odladzanie z zasobnika ciepłej wody użytkowej. Po prostu zamiast odladzać się i uruchamiać grzałkę instalacji z niską temperaturą, przełączamy zawór trójdrogowy, uruchamiamy odladzanie z zasobnika CWU z wysoką temperaturą, bez grzałki. Realizujemy to odladzanie, a po wszystkim, jeżeli jest taka potrzeba, dogrzewamy nieco zasobnik ciepłej wody użytkowej. Jakby to należało bilansować? No na pewno będzie to tańsze od grzałki i od tego wspomagania grzałką. Natomiast będzie się wiązało z tym, że przy małym zbiorniku ciepłej wody użytkowej możemy spowodować pewien dyskomfort, czyli krótko mówiąc nie będziemy mieli ciepłej wody, być może w tym momencie, w którym będziemy jej faktycznie potrzebować. Czyli na pewno byłoby to ciekawe rozwiązanie, ale trzeba byłoby je dobrze przemyśleć. Tak samo jak dołożenie czy przegrzewanie bufora do wyższej temperatury też należałoby mocno przemyśleć. To są narzędzia i pomysły na to, jak coś zrobić, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co jest lepsze.
Z życia wzięte, mogę powiedzieć, pompa ciepła 5 kW, dom 100-metrowy, budowany chyba z keramzytu i tak dalej, bardzo dobrze docieplony, sterowanie strefowe zrobione, bufor do tej pompy podpięty równolegle, gdzieś chyba 120 albo 160 litrów pojemności. Klient bardzo walczył nam z tym, żeby właśnie ma zbyt duży był początek okresu grzewczego. Miał wszystkie defekty. My założyliśmy mu wtedy pompę i miał problem, tak? Bo nie miał, jak popatrzył sumarycznie, ile było godzin pracy sprężarki w stosunku do pracy godzin grzałki, to mówi, procentowo to mu się nie spina. Nie przeżył całego sezonu grzewczego. No to co? Jak można na to zadziałać? Podnieśmy temperaturę w buforze. Ogrzewanie strefowe, wszędzie było ogrzewanie strefowe, więc ono się powyłącza. I nawet osiągnięcie w buforze, trzymanie temperatury 35, 38 czy nawet 40 stopni powodowało to, że jeżeli budynek nam się nagrzał do jakiejś tam temperatury, jakiś dłuższy okres czasu ta podłówka stanęła, tak, nie było odbioru, po tym jak wszystkie pętle nam się, jak się uruchomiła jedna, dwie, jeszcze to zdawało egzamin. Ale jeżeli uruchomiły nam się na przykład wszystkie albo większość pętli, to niestety ta temperatura w buforze spadała na tyle, że i tak grzałka była wykonywana z defrostu, więc było ograniczenie ilości dołączenia grzałki, ale dużym kosztem. Ty tu mówisz podniesienie o ile? O 2-4 kelwiny, tak? Tam myślę, że to w stosunku do tego, co powinno być, myślę, że tam wystarczyło przy tym, jak było na zewnątrz, 27 stopni wpuszczać, no to jest trochę więcej kelwinów. Podniesienie do 35, 8 albo 40 w buforze. No, więc myślę, że wtedy to jest nieopłacalne. To jest kwestia skali, nie? Też tego problemu. I myślę, że problem będzie też przy małych pompach. To, co ty mówisz, że jeżeli mamy małą pompę, trójkę, mamy zbiornik, który na ciepłą wodę użytkową, serię K, tak? Włączymy to odladzanie tylko ze zbiornika, może być też, że wpadniemy w takie, co wyprodukowaliśmy, Ale tak samo musimy to oddawać do CO, więc ten bilans się i tak będzie zgadzał. Natomiast w specyficznych przypadkach to może być wykorzystane i to jest raczej narzędzie, a nie podstawowy wybór. Natomiast są instalatorzy, którzy się bardzo cieszyli z pojawienia się tej opcji, więc to, tak jak mówię, to też kolejny gust, o którym się raczej nie dyskutuje. Czyli to, co powiedziałem na filmie odnośnie serii K, może być bzdurą. Trzeba przetestować we własnym zakresie, bo powiedziałem, że właśnie myślę, że po prostu pompy, jesteś w stanie znaleźć taki budynek, w którym to się opłaci. Że odladzanie właśnie pompy z zasobnika jest nieopłacalne. Tak ja powiedziałem, ale może być i tak. Sugerowałbym wtedy trochę większy zasobnik, nie? Żeby 300 litrów tam poszedł. Okej, kwestia dyskusyjna, tematy dyskusyjne. Następne pytanie. Co daje włączenie trybu cichego przy dobrze dobranej pompie ciepła? Jak wpływa to na ilość cykli pracy i jej sprawność, czyli COP? Okej, więc oczywiście to zależy od temperatur zewnętrznych i tak dalej, ale zakładamy, że ten tryb cichy faktycznie powodowałby jakieś ograniczenie wydajności. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy budynek, który pracuje z harmonogramem albo z termostatem. I termostat daje sygnał pracuj. Co widzi pompa ciepła? Pompa ciepła widzi po 2 godzinach wychłodzoną instalację. Więc co robi pompa generacji H, J, FG i wszystkie starsze? Wchodzi po chwili na maksymalną wydajność i dopiero jak osiągnie temperaturę zadaną z krzywej, moduluje się. Jeżeli włączymy tryb cichy, który będzie faktycznie od góry ograniczał tą wydajność, to ona nie osiągnie wydajności nominalnej, tylko się zatrzyma. Na przykład 9 TICAP zatrzymałaby się na 7 kW. Jaki byłby efekt? Budynek dłużej dochodziłby do tej temperatury zadanej, ale cały proces byłby nieco bardziej efektywny. I jednocześnie tym samym ten cykl byłby wydłużony. Więc to jest konkretny przypadek, kiedy ten tryb cichy mógłby poprawić bilans startów i poprawić bilans energetyczny. Natomiast już przy pracy ciągłej, przy pracy temperatura wody, w której jakby nie dochodzi do takiego startu z przechłodzoną instalacją, no to jest to zupełnie nieprzydatne i nic nie zmienia, bo i tak ogranicza nas zapotrzebowanie i temperatura wody w instalacji i to ona sprawia, że pompa się moduluje. Więc tak, wpływa w pewnym konkretnym, specyficznym przypadku i podnosi w tym zakresie, w tym momencie jej sprawność COP. Natomiast, żeby było ciekawie,
pompy nowe, generacja KIL, mają taką funkcję jak tryb efektywny lub tryb pełny, mocowy. I w tym trybie takim pełnym, standardowym pompa działa dokładnie tak samo, jak przed chwilą opisałem. Ale w tym trybie efektywnym pompa zamiast po starcie wchodzić na tą moc maksymalną, najpierw przez 20 minut pracuje z wydajnością 30%, potem jeżeli nie osiąga temperatury, przez kolejne 20 minut, tam chyba około 50%, potem 70, 80 i dopiero po godzinie, jeżeli nie osiągnęła w tych mniejszych mocach zadanej temperatury, to dochodzi do wydajności nominalnej. Czyli de facto ten tryb robiłby dokładnie to samo, o co jest pytanie i co próbowano osiągnąć właśnie wymuszając pracę w trybie cichym. Ja mogę dodać tyle, że miałem klienta, który niestety, ale połączył kilka rzeczy ze sobą. Miał dobrze dobraną pompę ciepła do swojego zapotrzebowania wynikającego z opału. Miał bodajże T-Capa 9, ale stwierdził, że on nie będzie płacił, bo miał 3-taryfowy licznik, on nie będzie płacił za drogi prąd, czyli wyciął sobie, nie wiem, tam 10 godzin, powiedzmy, czy 11 godzin grzania z doby i jeszcze dodatkowo, bo można, włączył sobie tryb cichy na 3, tym samym ograniczając, jak patrzyłem potem w programie, do 4,5 kW bodajże. Nie, aż tak chyba źle nie było w T-Capie, tam było do 7 około. No i to też zależy od temperatury. Bo jak było ciepło, to w ogóle nie ograniczył. Mówimy, że już mamy temperaturę ujemną na zewnątrz. Mamy wycięte ileś tam z połowę doby nie możemy grzać. Włączymy tryb ograniczenia i co się dzieje? Miał zimno. Nie damy radę, tak? Jeszcze miał pretensję, że nie dogrzewa na pewno. Tak, no, bo to jest, no właśnie to jest tak. Potem, inaczej byśmy o tym nie rozmawiali. Karol potem niestety wchodzi, był tam dostęp przez internet, Karol wchodzi, zrobił co trzeba ruchy i okazuje się potem, że pompa jednak normalnie działa, ma swoją wydajność i tak dalej. A to było spowodowane konfiguracją klienta, który coś tam wyczytał w internecie. Więc no to co powiedziałeś, ma to sens, ale w jakimś ograniczonym zakresie. Drugie co, bardzo podobne pytanie. Co daje włączenie trybu cichego przy przewymiarowanej pompie ciepła? Jak wpływa to na ilość cykli pracy i jej sprawność, czyli co? Dokładnie to samo daje. Ograniczamy ją od góry. Przynajmniej w temperaturach, w których to ograniczenie już ma moc, tak? Bo jeżeli jest plus 7 czy plus 10, to ona nawet przy tej ograniczonej częstotliwości osiąga moc nominalną. Ale wtedy robi to efektywnie, więc się tym jakby nie martwimy. Natomiast no, faktycznie byłby dokładnie ten sam efekt, czyli moglibyśmy poprawić jej efektywność w tym momencie startu, ale w pracy już ciągłej, czy w pracy temperatura wody nie daje to nic. Ale czy nie będzie takiego efektu, że mamy na tyle zmodulowaną pracę pompy, że ona utknie nam, powiedzmy, w tym minimalnym zakresie modulacji? I czy wtedy nie będzie... No ona nie utknie w minimum. Ona nie utknie w minimum, bo te największe ograniczenie dla T-Capa jest na poziomie około 50 Hz. Czyli to nie jest minimalna modulacja. Minimalna to dla T-Capa w pewnych warunkach to jest 20 Hz, więc to jest zdecydowanie powyżej minimum. A aż tak to ograniczenie nie działa. Nie, to tak nie działa. Nie. Okej. Czyli myślę, że tematy dyskusyjne tutaj... To jest ograniczenie częstotliwości, a nie mocy. To są obroty silnika elektrycznego ograniczone. Ale no, w pewnym sensie się to przekłada. Nie może tak, tylko że zmienia się w warunkach zewnętrznych, dlatego to jest istotne. Przejdźmy sobie może do drugiego takiego też w miarę krótkiego tematu. Instalując pompę ciepła, pamiętaj no tak, small talk, o zaizolowaniach rur hydraulicznych. Czy zdarzało się, że widziałeś instalacje, które trochę słabo były na bakier albo były złym rodzajem Karol, izolacji? widziałem monobloka, który nie był doizolowany, w sensie na zewnątrz nie był izolowany wcale, bo przecież rura PP jest ciepła. Więc widziałem, myślę, że wiele, ale to chyba nie o to chodzi. Pamiętajmy o jednym. Co do zasady, instalacje projektujemy tak, żeby grzały grzejniki, odbiorniki, a nie instalacja. Oczywiście strata, która jest wewnątrz budynku w części ogrzewanej, de facto wchodzi do bilansu cieplnego, ale jest już niesterowalna. I teraz, o ile to są dobiegi, to jest wszystko ok. Natomiast jeżeli to jest na przykład główne zasilanie pompy, która jest w garażu, który jednak nie jest ogrzewany, no to jest olbrzymia strata.
Myślę, że to tyle, to zamyka. W garażu, który nie potrzebujemy grzać, czyli rozumiem, że... Chyba, że tak grzejemy garaż, też można, ale z drugiej strony obniżamy wtedy parametr, który idzie na instalację. I musimy podnieść parametr finalnie. No tak, więc to się nie do końca spina. Czym izolować rury i jest jakieś wytyczne takie, żeby to było dobrze? Czego unikać? Ja na przykład nie jestem fanem izolacji takiej, która jest rozcięta i klamrami spinana, tak? Ale to i tak to jest jakby na pewno bardziej efektywne niż brak. Szczytem marzeń jest kauczuk jeszcze doklejony kafleksem, więc to jest jakby pewien ideał. Natomiast to nie jest jakby reguła, to nie jest jakby wymóg. Po prostu każda strata w pomieszczeniu, którego nie chcemy grzać, jest stratą. Każda strata w miejscu, które chcemy grzać, po prostu sprawia, że układ jest mniej sterowalny o tyle, ale w większości przypadków to jest w pełni akceptowalne. Krótko mówiąc, strata w budynku to nie strata, ale pamiętajmy, chcemy grzać grzejnikami. Szczególnie narażone są nieizolowane rury miedziane czy stalowe, bo one oddają bardzo dobrze i to, co powiedziałem przed chwilą, że przecież PP jest bardzo ciepłe, to de facto jest fakt. I taka kiepska izolacja na rurze stalowej może być gorsza niż ta rura PP bez izolacji, ale to nie o to chodzi. Właśnie te rury, które dobrze oddają ciepło, powinny być tym bardziej dobrze zaizolowane. Ale rura PP, która jest, ja mogę powiedzieć u siebie, rura PP, która jest włożona nawet w taką cienką, tą pokrytą czerwoną izolację, tak? Powiem szczerze, ta izolacja daje praktycznie tyle co nic i bardzo dużo energii, i szczególnie przy ciepłej wodzie użytkowej. Dlatego kauczuk jest tym rozwiązaniem najlepszym. To jest najlepszy rodzaj izolacji, jaki mamy. Dobrze, przejdźmy sobie do drugiego pytania. Zapewnienie możliwie, pamiętaj o czym? Zapewnieniu możliwie jak najkrótszej długości ścieżki chłodniczej pomiędzy 3 i 7 metrów. Jak się do tego odniesiesz? Ja bym powiedział między 3 i 10, bo jest to wartość, przy której nie trzeba, przy splitach oczywiście, doładować czynnika, w ogóle się przejmować za bardzo spadkami wydajności. I tutaj informacja dla Państwa bardzo istotna, zresztą pojawia się w każdym naszym materiale takim serwisowym. Wszystkie wydajności nominalne, łącznie z tabelą doboru, wszystko jest podane dla instalacji, dla splita 7 metrów bieżących. Nie więcej, nie mniej. Większość modeli spada, jeżeli chodzi o wydajność, dopiero powyżej 10 metrów. I jeżeli mamy dłuższą instalację, to de facto powinniśmy to sprawdzić, jaki jest spadek i go skompensować na etapie doboru. Bo TICAP 12, który ma 45-metrową instalację. Może ile maksimum można zrobić? O. No można zrobić 50, tak? Dlatego już mówimy o takiej skrajnej wartości. No to już nie będzie 12-kilowatowym TICAP-em, tylko będzie tak, bliżej 9. Nie? Czyli wtedy trzeba zastanowić się, czy nie włożyć większej pompy, ale raczej zastanowić się w drugą stronę. Wtedy gdzie trzeba się zastanowić. Pompę? Albo zmienić rozwiązanie na monobloka. Bo w monobloku, jak już powiedzieliśmy przed chwilą, strata przez rury do budynku to prawie, że nie strata, więc tak naprawdę dobrze izolujemy tą część wchodzenia do budynku, a potem już mamy tą instalację wewnątrz budynku i jednocześnie jednostka zawsze tą wodę podgrzewa o tyle, ile ma w papierach, bo tutaj już nie ingerujemy w układ chłodniczy. Jedyna strata jest na obiegu wodnym, który jest łatwo skompensować, łatwo go zrobić w sposób efektywny. Tutaj też trzeba powiedzieć, że dłuższa instalacja taka freonowa, no to niestety też mamy straty ciepła na niej, tak? Tak, tylko że strata ciepła jest jakby mniej istotna ze względu na prędkość przepływu czynnika i to, że my faktycznie nie interesuje nas ciepło jawne, tylko ciepło utajone, ciepło procesu przemiany termodynamicznej, ciepło skraplania. My tak naprawdę dochładzamy ten czynnik, natomiast dopóki nie przekroczymy tego punktu, w którym się rozpoczyna skraplanie, to nie ma tematu. Natomiast przy bardzo długiej, już możemy go przekroczyć, jeżeli ta izolacja ale będzie jeżeli kiepska. mamy właśnie instalację taką poprowadzoną w garażu, powiedzmy ma ona 10 metrów wewnątrz takiego pomieszczenia nieogrzewanego, albo jeszcze gdzieś idzie na zewnątrz, nie jest dodatkowo docieplona, czy dużo tracimy, czy wiesz, wolałbyś mieć powiedzmy te 10 metrów instalacji freonowej bez dodatkowej izolacji w chłodnym pomieszczeniu, czy raczej wolałbyś mieć tą rurą PP, ale w zwykłej dziadowskiej izolacji szarej jakiejś albo czerwonej wodę? Nie no, z tych dwóch wersji wybrałbym rury chłodnicze i splita, bo ta strata byłaby mniejsza. Natomiast nie chodzi o to, żeby porównywać coś zrobionego zgodnie ze sztuką z czymś zrobionym niezgodnie ze sztuką. To nie o to chodzi. Albo porównujemy rozwiązania obydwa wykonane poprawnie, albo nie. Ale rozumiem, że... ale nie można tego porównać. Jest większa strata po stronie już wody, tak? Która mam rozprowadzoną. Nie jestem przekonany. Musiałbyś policzyć. Ile stracimy na jednym i na drugim, tak? Tak.
ale wolałbyś mieć niedoizolowane dodatkowo rury chłodnicze. Znaczy niedoizolowane. Zakładam, że są w oryginalnej białej izolacji. Nie mówimy aż tak źle. Nie, to wolałbym mieć taką 10-metrówkę niż monobloka. Natomiast czy to by wynikało ze strat? Niekoniecznie. Uważam, że byłyby porównywalne w takiej instalacji. Tutaj widzę, że to jest też tematy od Szymona po części. Maksymalne obniżenie temperatury zasilania. Przykładowo dom z 98% podłogówki i 2 grzejnikami w łazience do suszenia ręczników. Dobra, to tym razem ja Ciebie zapytam, co byś zrobił? Co bym zrobił? Puściłbym taki sam parametr na drabinkę. Większą drabinkę i koniec. Tak mam. Działa. Albo opcja numer 2. W ogóle nie podprowadzać do tej drabinki zasilania, żeby jej nie wychładzać, wrzucić grzałkę 100-watową i korzystać z harmonogramu. Jak potrzebuję tylko wysuszyć ręcznik. Pytanie jest, czy ta drabinka byłaby konieczna do uzyskania temperatury bytowej w łazience, czy tylko do suszenia ręcznika? Do suszenia ręcznika. To ja bym wtedy wpinał po prostu na tym samym parametrze, bo te 30-35 stopni do suszenia wystarczy. Ale gdzie jest problem, Karol? Masz w pełni instalację z rury, nie wiem, PEX-PERT, rozdzielacz z nierdzewki, bufor z nierdzewki, pompę, miedź, wymiennik z nierdzewki i nagle drabinka stalowa. I jeżeli coś by mnie miało martwić, to właśnie to. Dlaczego? Bo mielibyśmy jeden jedyny element, który mógłby korodować i jeden jedyny element, który w przypadku wody o nieco za wysokiej przewodności mógłby podlegać korozji elektrochemicznej. Bo mamy bardzo dużą ilość, powiedzmy, nierdzewki w stosunku do tego jednego grzejnika. Nie? No to by się nie rozłożyło na nie wiadomo ile tego. Trzeba by bardzo mocno zadbać o jakość wody, o higienę. Mimo że to nowa instalacja. Tak więc jest tych powodów, dla których nie kilka. Natomiast no, grzałka i niepodłączanie też jest ok. Szczerze mówiąc, dość popularny patent. Nawet bym powiedział, wtedy nie montowałbym wodnego, tylko wprost jakiś elektryczny grzejnik typowo na potrzeby ręczników. Spotkałeś się z czymś takim? Żeby był elektryczny ręcznik, no, elektryczny grzejnik bez w hotelach wody spotykałem. żadnej, Tak. Mało jeszcze. Dobra, ostatnie pytanie i takie widzę w ogóle zmierzające w stronę innego tematu, który będziemy poruszać. Pamiętaj o czym? O termomodernizacji, obniżeniu zapotrzebowania na ciepło w watach na metr kwadrat. Czy warto o tym pamiętać? Nie sztuka jest narzekać, że mój duży dom żre 10 czy 15 tysięcy kilowatogodzin na rok po zamontowaniu pompy, skoro ten dom nie jest docieplony i z niego po prostu każdą dziurą ucieka. Jeżeli mamy, pieniądze na inwestycje, to zawsze zacznijmy od ograniczenia strat, a dopiero potem dobierajmy pompę. Może się okazać, że zaoszczędzamy 20 tysięcy na 3 razy mniejszej pompie, a jak dołożymy drugie 20 i załapiemy się na dotację, to mamy stermomodernizowany budynek i koszty eksploatacji są zupełnie inne. I myślę, że to nie jest temat, który w ogóle jest negocjowalny. To jest prawie jak dogmat. Tak powinno być. I tym optymistycznym akcentem kończymy nadawanie w tym odcinku. Was oczywiście zapraszamy do komentowania i dzielenia się swoimi uwagami poniżej tego filmu. Jeżeli coś ciekawego było, o czym powiedzieliśmy, to linki macie w opisie tego filmu, a my zabieramy się za nagrywanie kolejnego odcinka. Dziękujemy.